Jakie pożądane cechy powinien mieć dobry policjant? Wierzę, że dobry policjant powinien być pewny siebie, wewnętrznie zmotywowany do pracy, posiadać poczucie zdrowego rozsądku. Wszyscy z pewnością słyszeliśmy, że zdrowy rozsądek nie jest tak powszechny, jakby to się mogło powszechnie wydawać i jest w tym sporo racji. Tak więc na pewno policjant powinien mieć te cechy. Policjant nie powinien być obrażalski czy złośliwy. Pewien element wrogości w stosunku do stróżów prawa istnieje, więc każdy policjant musi być na to przygotowany, nierzadko w czasie codziennej pracy. Również muszę podkreślić, że powinien mieć otwarte serce i mówię to tylko dlatego, że często policjanci muszą utemperować swoje ego, trzymać się pod kontrolą, czyli żargonowo trzymać swoje nerwy na wodzy. Poczytałem nieco na ten temat i muszę powiedzieć, że poziom ego wśród funkcjonariuszy jest nieco większy niż wśród reszty społeczeństwa. Nie jestem wprawdzie psychiatrą, ale policja wydaje się przyciągać osoby o silnej osobowości typu A. Natomiast dobry policjant powinien odłożyć na bok swoje osobiste emocje, szczególnie jak pracuje z ludźmi i niezależnie od tego, czy lubi daną osobę, czy nie lubi, musi zrozumieć, że może to być obywatel, który zetknął się z policją po raz pierwszy od 20 lat, a równie dobrze po raz 20 w tym miesiącu. Natomiast zadaniem policjanta jest sięgnąć do sedna każdego ludzkiego problemu, podejść indywidualnie do każdego problemu i jakoś go w końcu rozwiązać. I zdolności do rozwiązywania problemów, jak i udanej komunikacji z ludźmi to dwie dodatkowe wartości. I na koniec policjant na styku z obywatelem musi zrozumieć fakt, że nie reprezentuje tylko siebie, ale również cały swój komisariat, a nawet całą służbę policyjną w całości. Mój znajomy policjant kiedyś mi powiedział coś takiego: jak będziesz traktował ludzi, jakby byli członkami twojej rodziny lub twoimi przyjaciółmi, to każdy zakończony dzień pracy możesz uznać za udany i będziesz miał poczucie dobrze spełnionego obowiązku, jak również z ochotą przyjdziesz do roboty na drugi dzień. I wydaje mi się, że jest bardzo wiele racji w tej filozofii myślenia. Natomiast reasumując to wszystko, policjant powinien być gruntownie wykształconym i poukładanym osobnikiem, który dobro służby przedkłada nad swoje osobiste i zrobi wszystko w najlepszym interesie policji. Jaki jest cel tego pytania? Psycholog po prostu chce wiedzieć, czy to Ty jesteś tą osobą, której desperacko szukają. Mam nadzieję, taką cichą, że zrozumiałeś filozofię stojącą za tym pytaniem. Natomiast ukrytą sztuczką jest to, że kandydaci zaczynają opisywać siebie, jak ktoś im zada to pytanie. No i jest to poniekąd w naszej ludzkiej naturze i zaraz powiem Ci dlaczego. Każdy kandydat raczej wyciągnie swoje najlepsze cechy, a przynajmniej takie, które uważa za najlepsze i które dopasowuje do profilu idealnego policjanta. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, że doda jakieś inne cechy, których faktycznie nie posiada lub o których po prostu nie wie. Odpowiadając tak, jak Ci wskazałem, dajesz psychologowi powód, aby uwierzył, że to Ty jesteś tą osobą, której właśnie szukają. Dodatkowym punktem dla Ciebie było końcowe stwierdzenie, że zawsze przedkładasz dobro policji jako ogółu nad swoją prywatą. Także koniecznie skomentuj ten filmik. Możesz też wysłać mi zapytanie na maila, który tutaj widzisz poniżej.